Żołnierz najpierw strzelał do Afgańczyka, a później uderzał go kolbą. O tym napisał Onet. Dziennikarze tego portalu twierdzą, że mają wideo z zapisu monitoringu pokazującego całą tę sytuację, ale nie publikują nagrania, mimo też apelu, który zamieszczałem w sieci. A za moment porozmawiamy z osobą, która widziała, co dokładnie było na tym nagraniu i widziała, w jakim stanie jest Afgańczyk brutalnie pobity przez polskiego żołnierza. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. A z nami jest Anna Kondraciuk, redaktor naczelna Nowego Kuriera, pisma wydawanego w powiecie siemiatyckim. Witaj, Aniu. Dzień dobry, między innymi siemiatyckim. Tak, między innymi siemiatyckim. No ale mówimy o tym, o czym też i rząd, i wszelkie możliwe służby na swój sposób propagandowo mówiły w tym tygodniu po publikacji artykułu w Onecie. Jeszcze raz przypominam, Afgańczyk najpierw postrzelony gumową kulą, później bity kolbą przez żołnierza na pograniczu polsko-białoruskim. W samym Onecie opis tego zdarzenia, które mieli widzieć dziennikarze tego portalu, jest bardzo krótki. Tutaj postaram się za moment zacytować dokładnie, jak relacjonują to nagranie dziennikarze Onetu. Oczywiście wojsko, rząd całą winę zwalają na ofiarę, na pobitego uchodźcę. Mówią, że to on był agresywny i to on miał uderzyć żołnierza, który miał trafić z podbitym okiem do szpitala. No tutaj akurat widzę artykuł napisany kilka dni później o tym, że kluczowe jest nagranie właśnie z tej interwencji, które jest w posiadaniu prokuratury. Ono nie jest korzystne dla żołnierza i tutaj mówi źródło Onetu. Ja za moment jeszcze pewnie znajdę ten fragment, o którym mówię, ale przejdźmy, Aniu, do ciebie. Opowiedz o tym, co widziałaś na nagraniu z monitoringu, które zarejestrowało, kamery tego monitoringu zarejestrowały całe zdarzenie. Może zacznę od tego najpierw, że osoba, która się z nami skontaktowała, była właśnie zniesmaczona, przerażona narracją poniedziałkową, komunikatami oficjalnymi wydawanymi przez służby. Komunikaty, które zwalały winę na Afgańczyka, i jest to osoba, może inaczej, mam wielu znajomych wśród służb różnego rodzaju i osoba ta nie chce się zgodzić z tym, rozumie zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, natomiast też nie widziała żadnej reakcji wśród mediów mainstreamowych, dlatego odezwała się do mnie, że może my coś zrobimy. No i dlatego do takiego małego tygodnika się odezwała. Natomiast... No bo zdajemy sobie sprawę, ja sobie zdaję sprawę, że też informator Onetu, który im też miał pokazać to nagranie, był na pewno zbulwersowany tym, co zobaczył i chciał, żeby opinia publiczna też zapoznała się z tym. No tutaj właśnie widzę ten cytat. W czasie akcji jeden z żołnierzy strzelał do jednego z mężczyzn próbującego nielegalnie przekroczyć granicę, a następnie bił go kolbą karabinu, gdy migrant leżał na ziemi.
To jest taki bardzo krótki opis, nie za wiele w nim szczegółów, oczywiście wypowiedzi później i wojskowych, i też polityków, którzy całą winę zrzucali na ofiarę, a z żołnierza zrobiono bohatera. I jeszcze raz tutaj podkreślmy, te informacje, które za moment usłyszycie od Anny Kondraciuk, jak i również to, co napisał Onet, jest wynikiem frustracji samych mundurowych, którzy wiedzą dokładnie, jak przebiegało to nagranie, sprzeciwiają się kłamstwu, propagandzie, która leje się strumieniami też i z konferencji prasowych, między innymi przedstawicieli polskiego rządu, z tego, co się też dzieje w sieci, z wypowiedzi wojskowych, którzy nie publikują faktycznego nagrania, nie mówią o tym, jak dokładnie przebiegała ta sytuacja na pograniczu, ukrywają to, co się wydarzyło przed polskim społeczeństwem. Stąd informatorzy, którzy docierają między innymi właśnie do Anny Kondraciuk, są zbulwersowani i chcą, żeby właśnie w taki sposób, w jaki za moment się usłyszycie, społeczeństwo dowiedziało, co zawiera nagranie z monitoringu z pogranicza, ze zdarzenia, które dotyczy pobicia brutalnego uchodźcy afgańskiego przez polskiego żołnierza. Tak jak powiedziałeś, i osoba informująca mnie o zdarzeniu nie popiera takiego sposobu przekraczania granicy i absolutnie nie jest za tym, żeby ci ludzie w taki sposób pokonywali naszą granicę, i rozumie to, że żołnierze czy wszelkie inne służby, które są na granicy, są od tego, żeby tej granicy bronić, ale z zachowaniem wszelkich zasad prawa. Skoro wymaga się przestrzegania prawidłowego, zgodnie z prawem przekraczania granicy, osoba ta uważa, że również prawo obowiązuje nas, interweniujących. Zgodzę się z tym opisem krótkim przedstawionym przez Onet. Mogę dodać tylko, że uderzeń kolbą było 7, naliczyłam 7. Uderzenia, w żaden sposób nie widać tam agresji leżącego człowieka, bo on po prostu leży. Upadł, leży, żołnierz do niego podbiegł. Widać na nagraniu oddawane strzały. Można się przyczepić czy z bliska, czy z daleka. Okej, jest to środek przymusu bezpośredniego, miał prawo, załóżmy, to zrobić, ale według mnie absolutnie nie miał prawa bić kolbą zza ucha leżącego człowieka. No co też do samego strzelania, to też myślę, że indywidualna jakaś ocena, czy taki środek był adekwatny, czy w inny sposób można było powstrzymać przekroczenie tej granicy, czy na tym nagraniu widać agresywne zachowanie uchodźcy afgańskiego? Nie. Nie, ten człowiek leży. Ten człowiek leży i to, co się pojawiło w komunikatach służb, że żołnierz, jeśli dobrze zacytuję, dostał z łokcia w oko, z tego nagrania można wywnioskować, że obrażenia żołnierza mogły powstać na skutek rykoszetu, uderzenia karabinem, czy tam nie wiem, nie znam się na broni. Po prostu kiedy uderzał, odbiło i uderzyło jego w oko. Czyli z tego nagrania można wnioskować, to na pewno trzeba dokładnie by było zbadać, że to nie migrant, jak wcześniej mówił chociażby wiceminister Duszczyk, miał uderzyć żołnierza łokciem w oko, ale żołnierz, bijąc kolbą karabinu afgańskiego uchodźcę, sam sobie mógł zrobić krzywdę, uderzając w taki sposób karabinem. Tak podejrzewam. Nie widać, na nagraniu nie widać, żeby migrant uderzał żołnierza. Na nagraniu widać również to, że do żołnierza i leżącego migranta podbiega drugi żołnierz i w tym momencie tak jakby emocje tego bijącego opadają. Nie wiem, czy na skutek interwencji tego drugiego żołnierza. W każdym razie pada jeszcze jedno uderzenie i że tak powiem masakra, ponieważ według naszego źródła obrażenia Afgańczyka to pęknięty oczodu, złamany nos, przetrącona szczęka. Afgańczyk trafił do szpitala. Z tego, co też mówi nasze źródło, dosyć szybko z niego został wypchnięty, tak to nazwijmy. Nie wiemy, z jaką diagnostyką dalszą,
prawdopodobnie jest w ośrodku zamkniętym w Białymstoku, prawdopodobnie jego stan no niestety się pogarsza. I potrzebuje pomocy prawnej, bo bardzo możliwe, że zostanie wypchnięty z Człowiek, powrotem który za ma granicę. rany po strzałach, po gumowych pociskach, który ma, tak jak mówisz, pękniętą czaszkę gdzieś tutaj w okolicach oczodoła, złamany nos. Widziałam twarz. Reszty nie wiem. Jak wyglądała Twarz jest- twarz? Zmasakrowana. Nie był to miły widok. Wróćmy jeszcze może do tego nagrania. Ten fragment, który widziałaś z monitoringu. On się zaczyna od bicia, czy on się zaczyna od jakiegoś zamieszania na tym pasie granicznym? No wiesz, to jest dosyć słabe nagranie, jeżeli nie jest się w tym miejscu i nie widzi się tego na żywo. Według mnie, według tego, co postrzegam, przekraczają granice, przekraczają ogrodzenie, nawet nie Tak, ogrodzenie, ale tu jakieś tak, druty, ale- coś takiego. Tak, ale bo tutaj jeżeli widzowie nie wiedzą może jak wygląda to miejsce, pas graniczny. Z jednej strony jest ten wysoki 5-metrowy płot. To nie był ten wielki mur. To nie było to miejsce? Nie. To było miejsce To jest zaraz jakaś przy sytuacja już... zaraz przy płocie, gdzie, bo normalnie z tego co ja tego nagrania nie widziałem, ale tylko mówię, że po prostu jak wygląda bezpośrednio to miejsce przy pasie granicznym, że jest pas graniczny, z jednej strony jest ten wysoki płot zakończony koncentryną, czyli tym drutem żyletkowym. Jest po polskiej stronie pas drogi granicznej i jest kolejny płot już zrobiony tylko z tego drutu, z tej koncentryny, drutu żyletkowego i on gdzieś, nie wiem, na 1,5 metra, na 2 metry ma wysokości i ja myślałem, że to tak wygląda ujęcie z tej kamery, ale ty możesz to jakoś doprecyzować? Jakieś takie drzewa, coś takiego? No wokół też jest wiele drzew, czyli gdzieś to może przez drzewa, tak? Ta kamera Możliwe. wyłapała ten kadr. Najpierw mówisz, padają te strzały. Znaczy najpierw oni przekraczają to ogrodzenie, bodajże 2 osoby. Z tych drzew wybiega ten jeden żołnierz, padają strzały, ten migrant pada na ziemię, on do niego dobiega i zaczyna go uderzać. Po jakimś czasie dobiega drugi żołnierz. Tak jak powiedziałam, jest tak jakby chwila oddechu, nie wiem, refleksji może. Pada jeszcze jedno uderzenie. Pada jedno uderzenie, jedno albo 2 i na tym nagranie się kończy. Czyli to nagranie, które widziałaś, zaczyna się od momentu przekroczenia granicy. Już są po stronie, tak jakby wnioskuję, polskiej. W żaden sposób nie... Po strzałach... W życiu nie przekraczałam granicy w ten sposób, tak? Ale sprawiają wrażenie ludzi, no kurczę, nie udało się, namierzyli nas, poddajemy się, padamy. I gdy już padli, gdy już się poddali, gdy zwłaszcza ten, który został pobity, Ten jeden, nie ruszał tak. się i po strzeleniu w tym momencie dopada do niego żołnierz i bezbronnego, nieagresywnego, podkreślmy, uchodźcę z W żaden Afganistanu sposób nieagresywnego. okłada brutalnie kolbą, powstrzymuje się po jakimś czasie, gdy podbiega drugi żołnierz i w jakiś sposób reaguje, doprowadza do tego, że ta przemoc ustaje. Tak wnioskuję, że to był drugi żołnierz, no bo też trudno mi powiedzieć, wiesz, z nagrania, czy to było... czy to był żołnierz, czy to był strażnik graniczny, czy kto to był. No w każdym razie pojawiła się druga osoba, która w jakiś sposób według mnie zareagowała na to, co się dzieje. No i też tak jak mówię, no, obrażenia tego człowieka nie są jakieś drobne otarcia, czy poważne, według mnie poważne obrażenia. No samo pęknięcie oczodołu, czy połamanie nosa. Wydaje mi się, że również po takich uderzeniach jakiś wstrząs mózgu, czy coś takiego. Z tych informacji, które gdzieś też posiadłem, usłyszałem, rzeczywiście ofiara tego ataku jest w Polsce.
raczej nie w szpitalu, tak jak mówisz. W trakcie weryfikowania miejsca pobytu tego człowieka też usłyszałem historię nieco wcześniej, bo do tego ataku miało dojść 10 lipca, Około 21. a kilka dni wcześniej doszło również do ataku na uchodźcę z Afganistanu, bez strzałów, ale też jego obrażenia, jego relacja, którą przekazał już po stronie polskiej ludziom, bo trafił do szpitala, najpierw w Hajnówce, później został przewieziony do szpitala chyba w Białymstoku, o czym pisze w Okopres Regina Skibińska. Też miał uraz czaszki, też mówił o pobiciu po stronie polskiej przez polskiego mundurowego, tylko w jego przypadku on został wyrzucony na Białoruś. Ten Afgańczyk, który został pobity kilka dni temu, o czym poinformowała nawet w tym artykule Reginy Skibińskiej w Okopres Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. A ten Afgańczyk, przeciwko któremu wyciągnięto olbrzymie propagandowe działa, konferencje prasowe, publikacje w różnych mediach, gdzie zatytułowane są niektóre w taki sposób, że to była napaść na żołnierza, że afgański migrant, że Afgańczyk napadł na żołnierza. Taki był wydźwięk tego. Też padały ze strony polskich polityków rządowych sformułowania najeźdźcy. Nikt nie ujmował się z tego obozu rządzącego tak naprawdę za ofiarą. Nikt nie żądał, nie próbował publikować tego nagrania, które ty widziałaś, ale wytworzono narrację, która miała przykryć fakty, o których właśnie teraz opowiadasz. A to wyglądało tak, że tuż po zdarzeniu, gdy Onet otrzymał to nagranie, ja się mogę domyślać, bo wiem, jak wygląda praca dziennikarza, zresztą ty też, że zanim powstanie artykuł, to najpierw dziennikarz stara się to zweryfikować i wysyła pytania do służb, do ministerstw i ministerstwa, wiedząc już, rządzący wiedząc już, że wideo jest w posiadaniu Onetu, próbowali jakoś to wcześniej ugasić i dlatego w Radiu Z 11 lipca, czyli dzień później, wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk rzucił sobie opowieść o agresywnym Afgańczyku, który miał łokciem uszkodzić oko granicznikowi, strażnikowi granicznemu, czyli ta historia i tak się nie zgadzała. Tam się zmieniały wersje nawet. Tak, a później się okazało właśnie już po artykule Onetu, że nie strażnik graniczny, a żołnierz i nie Afgańczyk bił, a był bity przez żołnierza. Tylko to tak nie wybrzmiało do końca. Tam było kilka zdań w tym artykule na ten temat. Większość to tak naprawdę fałszywa propaganda służb, które chciały to przykryć. I teraz widzimy kolejne nagrania publikowane przez służby pokazujące gdzieś lecące konary, gałęzie i ta nienawiść, ta niechęć jest skierowana społeczeństwa do migrantów, nikt nie nazwie ich uchodźcami, nie podkreślając, że wszystko to, co się dzieje po tej białoruskiej stronie tego płotu, jest w 100% kontrolowane i inspirowane przez białoruskie służby. To Białorusini stoją tam i zmuszają często tych ludzi, często sami też atakują. Nawet zdarzały się przypadki, kiedy białoruskie służby strzelały w stronę polskich służb, o czym też pisały media. Ponoć miały być to tylko ślepaki, ale my nie jesteśmy oburzeni tym, że to sąsiedniego państwa, z inspiracji tego sąsiedniego państwa lecą jakieś kamienie na stronę polską. To wszystko jest kontrolowane i inspirowane przez Białorusinów, ale o nich w tych oficjalnych komunikatach nie ma w ogóle nic albo bardzo niewiele. Ta nasza niechęć społeczeństwa w zamierzeniu autorów takich przekazów ma kierować się przeciwko uchodźcom i migrantom. Ja tylko przypomnę, że przez kilka lat udzielania pomocy humanitarnej tutaj na pograniczu i będąc w lesie, nigdy ani ja, ani inni ratownicy humanitarni nie spotkali się z agresją tych ludzi. Rozmawialiśmy, pewnie ty też, ja rozmawiałem z wieloma też i strażnikami, policjantami i nawet żołnierzami, którzy tutaj służyli na granicy. Nikt nigdy nie powiedział, że był zaatakowany przez kogoś tutaj zatrzymanego w Polsce.
Takich przypadków nie było, ale były przypadki brutalnego, agresywnego traktowania uchodźców i migrantów. Jeszcze też tylko przypomnę historię, że sama Straż Graniczna powiadomiła prokuraturę o tym, że strażnik graniczny celowo na pasie granicznym przejechał psa. I to wywołało wielkie oburzenie w środowisku strażników granicznych. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Jest ten strażnik oskarżony. A tutaj widzimy, że ofiarą było nie zwierzę, a był człowiek, który, jak słyszymy, Ania, też to dla ciebie duże wyzwanie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. I może teraz też jeszcze tylko opowiedzmy, tak? Bo my się wcześniej nie znaliśmy. Ty do mnie zadzwoniłaś, powiedziałaś, że jest taka sprawa i nie do końca chyba wiedziałaś, co z tym fantem zrobić w Nowym Kubierze. Tak, dokładnie. Dokładnie, ponieważ no, tak jak zaczęłam rozmowę z tobą, tak, my jesteśmy małym, lokalnym tygodnikiem i w żaden sposób nie czułam się na siłach, nie wiem, w cudzysłowie powiem, do walki z systemem i tym bardziej, że osoba, która nas poinformowała o zdarzeniu, no przedstawiła to w taki sposób, że no właśnie dzieje się to na górze, że trzeba to pozamiatać, żeby nikt się nie dowiedział i tak dalej. To, o czym też powiedziałam, tak, mam wielu znajomych w służbach, którzy naprawdę przerażało mnie to, że są wrzucani do jednego wora, że wszyscy strażnicy graniczni są tymi zwyrolami na granicy, tak, czy wszyscy nasi policjanci i tak dalej. To może też tylko tutaj się wejdę w słowo i podkreślę, bo rozmawiałem też dzisiaj z ratownikami humanitarnymi, aktywistami i prosili, żebym podkreślił, że ci ludzie, którzy trafiają do Polski, często do polskich szpitali, podkreślają, że gdy są po tej drugiej stronie tego płotu, to często polscy żołnierze czy strażnicy graniczni przekazują im jedzenie, przekazują im wodę. I są też takie fakty, ja też o tym słyszałem wcześniej, ale to nadal są też takie wspaniałe przykłady ludzkiego podejścia, humanitarnego zachowania. No niestety nie każdy tak się zachowuje. To właśnie przypomnę historię, kiedy jeszcze pracowałam, tutaj u nas troszeczkę nastąpiła reorganizacja, jeżeli chodzi o tytuł i wydawcę, ale jeszcze jako kurier Podlaski Głos Świąteczny na początku kryzysu zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy potrzebnych ludziom w lesie. Już pomijam, że dostawaliśmy również telefony tego typu, że ktoś może nam podwieźć cały tir kamieni, żeby uchodźcy mieli czym rzucać w policjantów i pograniczników, ale też mieliśmy bardzo duży odzew od ludzi, od mieszkańców, którzy przynosili wszystko, co mieli. Również część z tych rzeczy, nie wiem, woda, batoniki energetyczne czy coś, zabierali od nas policjanci czy strażnicy graniczni, którzy, żeby mieć pod ręką coś i żeby przekazać ludziom zza płotu. Więc nie, ja się absolutnie nie zgodzę, że każdy z nich to jest zwyrol, każdy z nich to jest, rozumiem jak najbardziej trudną służbę, rozumiem to, że granic nie można przekraczać w taki sposób, w jaki to się odbywa tutaj u nas na Podlasiu, ale również obowiązuje nas przestrzeganie prawa. Skoro wymagamy, tak jak powiedziałam, wymagamy właściwego przekraczania granic przez nich, wymagajmy też od siebie. Ja się, tak jak powiedziałam, mieliśmy telefony typu, że z tym tirem kamieni spotykam się również z takimi komentarzami, to weź go sobie do domu i nie wiem, rób sobie z nim co chcesz. Nie, no rzecz polega na tym, że nie przekraczajmy pewnych granic, zasad, nie odhumanizowujmy tych ludzi. Tu w tym przypadku też, co podkreśla osoba, która nas poinformowała, żołnierz zastosował środki przymusu bezpośredniego. Czy tak, czy inaczej, czy za blisko, czy daleko, ale uderzanie kolbą w głowę leżącego człowieka nie jest absolutnie środkiem przymusu. No i w momencie, kiedy jest narracja typu, bo agresja, bo ratował swoje życie, znaczy ten żołnierz bronił swego życia i tak dalej, no nie, absolutnie na nagraniu nie widziałam tam ataku grożącego śmiercią
czy poważnym uszczerbkiem na zdrowiu tego żołnierza. Raczej poważnie został poszkodowany ten uchodźca. Tam też była taka informacja. Też powiem, że jest mi przykro nawet, tak jak mówię, znam czy tych różnych żołnierzy, strażaków, nie wiem, policjantów. Przykro mi bardzo, że muszę zajmować się tematem osoby, która przekroczyła swoje uprawnienia. Według mnie przekroczyła swoje uprawnienia. Też z takich informacji chyba, do których docierałaś, to można było przypuszczać, że na początku służby nie do końca wiedziały, co zrobić z tym Afgańczykiem, z tą ofiarą i gdzieś miał być pomysł o wyrzuceniu go na Białoruś? Z powrotem na Białoruś. I właśnie teraz też pojawiła się informacja, że skoro jego stan się pogarsza, no to trzeba go szybko, według moich informacji, jest w ośrodku zamkniętym w Białymstoku. No i trzeba go szybko stamtąd ewakuować. Ewakuować, No bo czyli domówmy sobie, bo jeżeli on umrze, to może być problem. Na tej zasadzie. Bo w tym momencie nawet jest zagrożenie jego zdrowia i życia? Tak, znaczy, może nie padło takie stwierdzenie, że jest zagrożenie życia, ale jego stan się pogarsza. Być może, wiesz, pierwsze obrażenie, jak trafił na któryś tam z SOR-ów, może nie wyglądały jeszcze tak drastycznie jak teraz. No niemniej jednak podejrzewam, że od razu wiadomo było, że ma pęknięty oczodół, złamany nos i tak dalej, nie? Nie wiem, jaką diagnostykę prowadzono, czy prowadzono i właśnie, jaki był pomysł na jego dalszy los. To ja tylko powiem, że to wszystko jest bardzo możliwe i prawdopodobne, o czym mówisz, bo to mimo wszystko, że jest wsparcie dla agresora, dla sprawcy tego ataku, wsparcie wysyłane z najwyższych szczebli polskiej władzy, to jednak nadal w Polsce obowiązuje prawo i ja już o tym mówiłem, pisałem, jeszcze do tego będę wracał, ale już są akty oskarżenia, między innymi taki strażnik z Białowieży został objęty aktem oskarżenia za pobicie brutalne też uchodźców po stronie polskiej i to nie ujdzie nikomu płazem, nie powinno ujść i mundurowi mam nadzieję, że są tego świadomi. Dzisiaj także zapadł nieprawomocny, co prawda, ale zapadł wyrok na rzecz 2 afgańskich uchodźców, którzy we wstępnej fazie tego kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim zostali też wyrzuceni na Białoruś i sąd przyznał im zadośćuczynienie. O szczegółach tej sprawy usłyszycie i obejrzycie to wszystko w moim materiale zeznania komendanta, gdzie byłem obecny z kamerą w trakcie tego procesu, gdy zeznawał komendant odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o wyrzuceniu Afgańczyków na Białoruś. Więc to prawo cały czas jest i to mimo zapewnień nawet premiera Donalda Tuska i powielania tego przez chociażby Władysława Kosiniaka-Kamysza, prawo w Polsce obowiązuje. I jeżeli uchodźca, migrant, który nawet przekroczy nielegalnie granicę, gdzie też konwencja genewska, prawo międzynarodowe zakłada taką możliwość, że jeżeli chcesz ratować swoje życie, to możesz to zrobić, ale to później musi być zweryfikowane i sprawdzone. I dlaczego w taki, a nie inny sposób przekroczyłeś granicę. Białoruscy opozycjoniści też przekraczali nielegalnie granicę Białorusi z Polską. Są takie przypadki i mieli do tego, zgodnie z konwencją genewską, prawo, ale to później musi być weryfikowane. U nas niestety rząd forsuje taką zasadę, że nawet jeżeli ktoś może być uchodźcą, kto z białoruskiej strony, gdzie rządzi cały czas Łukaszenka, który odpowiada za śmierć własnych też obywateli. Tam nikt nie jest bezpieczny. Ani ludzie, którzy nie zgadzają się z poglądami Łukaszenki, obywatele białoruscy, ani tym bardziej uchodźcy czy migranci, których oczywiście Białoruś ściąga, ale po to, żeby tutaj przepychać, ale z nimi się nie bawi. Wielu ludzi umiera po obydwu stronach granicy. W ostatnim czasie z Bugu po polskiej stronie wyłowiono w sumie 8 osób,
o 2 zmarłych wiem po stronie białoruskiej, to tylko ostatni czas. Tych zmarłych jest znacznie więcej. Pushbacki grożą śmiercią, wywózki grożą śmiercią. Tutaj mówimy o ataku bestialskim żołnierza na uchodźcę afgańskiego, który nie był agresywny, który, jak twierdzi Ania Kondraciuk, która obejrzała dzisiaj to nagranie, nie stawiał oporu, a był katowany. To jeszcze może o twoich emocjach powiedzmy, bo ty do mnie zadzwoniłaś po obejrzeniu tego materiału i no, byłaś zszokowana i jeszcze wczoraj Tak jak powiedziałam. nie byłaś do końca pewna, czy zechcesz wystąpić w programie i opowiedzieć o tym. Dokładnie, nadal nie wiem, czy dobrze robię. Natomiast, no właśnie, tak jak powiedziałam, jest mi strasznie przykro, że w grupie, w których mam przyjaciół i bardzo dobrych znajomych, znajdują się takie czarne owce, które rzucają ogromny cień na całą służbę, bo pomimo mego ogromnego współczucia dla tych wszystkich ludzi, którzy na początku kryzysu znajdowali się w lasach, nadal jestem za tym, że to jest niewłaściwy sposób przekraczania granicy. Ależ oczywiście, tutaj pełna zgoda, żeby też było jasne. Rozumiem ciężką służbę i Straży Granicznej, i żołnierzy. Niemniej jednak sytuacje, które się zdarzają u nas, czy noworoczna strzelanina w Mielniku, czy Przypomnijmy strzelanina w Mielniku, gdzie pijany żołnierz oddał kilkadziesiąt strzałów do cywili. do na szczęście auta, którym jechał ojciec z córką. Krzywda. Tak. No, krzywda fizyczna, bo psychiczna to nie wiem. Ta dziewczynka, podejrzewam, że to odchorowała. Natomiast czy rajdy żołnierzy po białowieskich drogach, gdzie ginęły żubry, czy powodowali kolizje i tak dalej, no to jest niefajne. To ja też tylko przypomnę, bo też o tym myślałem, że, bo są oczywiście te wspaniałe przykłady humanitarnego zachowania i żołnierzy, i strażników granicznych, ale ja przypominam też reportaż Zderzenie z wojskiem, gdzie mieszkanka Hajnówki, jadąc swoim autem, została zahaczona przez auto wojskowe i została wprost oszukana przez tych, którzy to zrobili. Sprawa trafiła do sądu. Sąd uznał, że winę ponosi jeden i drugi kierowca, ale nie było to tak, jak mówili żołnierze, że winną jest tylko ta kobieta. Takich sytuacji, gdzie żołnierze mówili co innego na temat faktycznych zdarzeń, chociażby Maciej Moskwa, fotograf, który został zatrzymany nielegalnie przez żołnierzy, jego sprzęt został tam przejęty. Gdy o tym opowiedział, wojsko zwołało konferencję prasową i wszyscy stanęli murem za sprawcami, a ostatecznie w sądzie wygrał Maciek. Przypomnę jeszcze jesienią bodajże sytuację, kiedy to Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok, przyjaciółka wraz z innymi ratownikami humanitarnymi ratowali ludzi na bagnach Siemianówki, zaparkowali auto, obok auta była zaparkowana ciężarówka z żołnierzami. Oni poszli z pomocą, wrócili, ciężarówka z żołnierzami cały czas była obok, a w aucie poprzebijane opony, spryskany gazem cały samochód, zniszczony i kto to zrobił? Kto chodzi z gazem po bagnach i celuje w samochód i z nożem, żeby poprzebijać opony w miejscu odludnym? Takie sytuacje niechlubne miały miejsce i sami też żołnierze i strażnicy graniczni czy policjanci, którzy widzą zachowania swoich kolegów, też często reagują tak, jak i w tym przypadku. I podziękujmy, ja dziękuję z całego serca tej osobie, która chcąc, żeby społeczeństwo poznało prawdę, udała się najpierw do Onetu. To jest zapewne zupełnie inna osoba niż ta, która skontaktowała się z Anią i też pokazała nagranie z monitoringu z pasa granicznego, na którym wyraźnie widać, jak żołnierz katuje bezbronnego uchodźcę. Ja wam bardzo dziękuję za to, że chcieliście o tym powiedzieć Polsce, społeczeństwu. Wierzę, że prędzej czy później nie tylko będzie
nagranie to opisywane czy omawiane tak jak teraz, ale że będziecie mogli je zobaczyć, bo jest skrzętnie ukrywane. Jeszcze mi się też przypomina ta historia opisana też rok temu przez Onet o zatrzymaniu żołnierzy. Na początku była wersja również, że to bohaterowie tak dzielnie bronili się i Polski przed agresywnymi migrantami. Okazało się to nieprawdą. Strzelali nie tylko do migrantów, ale też i zagrożeni byli tymi strzałami ich koledzy. I tutaj też po tej burzy tak samo przeprowadzono jak tutaj. W tym momencie, w tej sytuacji Kosiniak-Kamysz i spółka najpierw piali z oburzenia, dlaczego tak polskich bohaterów się traktuje, a później rakiem się wycofywali, gdy społeczeństwo poznało fakty. Aniu, dziękuję Tobie za odwagę, za to, że powiedziałaś to, o tym, co zobaczyłaś na tym nagraniu. Nie żałujesz? Bo teraz to nagrywamy. Jeszcze się możesz wycofać, ale wierzę, że tego nie zrobisz. Nie żałuję. Nie żałuję. Anna Kondraciuk, Nowy Kurier. Tygodnik do kupienia w powiecie siemiatyckim i nie tylko. I nie tylko. I nie tylko. Łusickim, Bielskim, Hajnowskim. Okej. Pozdrów Jacka, powiedz, że ładne zdjęcia robi. Że bardzo go kochasz. Tak jest. Przekażę. A ja dziękuję moim patronom, którzy wspierają realizację właśnie takich programów. Dziękuję tym, którzy stawiają też mi wirtualną kawę na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Dziękuję wam wszystkim, dziękuję Tobie, Aniu. Do zobaczenia.